Witam. Dzisiejszy temat to prawidłowa pozycja walki. No ale jest to temat trochę pochwytliwy, ponieważ co to znaczy prawidłowa pozycja walki? Gdziekolwiek się nie ruszę, słyszę o tym, że prawidłowa pozycja walki powinna wyglądać tak albo tak, bardziej bokiem, bardziej przodem, albo jeszcze jakoś inaczej. Jeżeli chcemy sobie odpowiedzieć na to pytanie, jaka jest prawidłowa pozycja walki, musimy wiedzieć przede wszystkim, dla kogo ona ma być przeznaczona. Inną pozycję walki będzie miał bokser, inną pozycję walki będzie miał kickbokser, jeszcze inną zapaśnie. I jeszcze inną prawdopodobnie pokaże swojej mamie albo siostrze, prawda? Mało tego, jeżeli weźmiemy na przykład dwóch bokserów i powiemy im, żeby przyjęli pozycję walki, to ona także będzie się różniła. Być może jeden jest bardziej ofensywny, drugi jest bardziej defensywny i pomimo tego, że są bokserami, ich pozycje się różnią. Dlatego też ja osobiście uważam, że nie ma czegoś takiego jak prawidłowa pozycja walki, która będzie działać dla wszystkich. Jesteśmy różni fizycznie, różną mamy mentalność, różne mamy potrzeby, w której mamy wykonywać tą pozycję, dlatego ona będzie dla nas różna. W tym filmiku pokażę Wam, w jaki sposób ja buduję swoją pozycję, o jakie elementy się opieram i dlaczego ona wygląda tak, a nie inaczej. Chciałbym, abyś nie naśladował mnie, ani kogokolwiek innego, ale bazując na tych elementach, które robię, spróbuj się zastanowić, jak mogłaby wyglądać Twoja własna pozycja walki. Budując swoją pozycję walki, zwracam uwagę przede wszystkim na 3 bardzo ważne elementy. Pierwszy, to pozycja ma mi dawać możliwość poruszania się. Drugi, pozycja ma mi dawać możliwość zadawania uderzeń i kopnięć, zarówno z przedniej, jak i tylnej strony. Trzeci, pozycja ma mi dawać możliwość robienia obron rękoma, nogami, zarówno z przedniej, jak i tylnej strony. Jeżeli popatrzymy teraz na te 3 elementy, to najważniejszym z nich jest mobilność, czyli to, jak się poruszamy. A więc to, od czego zaczniemy sobie ją budować, to jest nasza baza, czyli to, co robimy tutaj z nogami. Przede wszystkim chcę być mobilny, a więc gdy wyjdę w przód, nie chcę, aby to wyjście było za dalekie, ponieważ zbyt długa pozycja zabiera mi mobilność. Zbyt krótka także. Okay? Także to, co chcę zrobić, to wystarczy zrobić jeden krok, taki naturalny swój krok i już mam to, od czego będę startował. Jeżeli zobaczymy na szerokość mojej pozycji, to ona jest na szerokości barków, czasami ciut szerzej. Jeżeli bije coś sierpowego, to stawiam nogi po prostu trochę szerzej. Jeżeli chodzi o tylną stopę, ja akurat mam tą tendencję, że jestem bardzo ofensywny i lubię skracać dystans, lubię przechwytywać uderzenia, lubię wyprzedzać akcje, dlatego swoją tylną stopę lekko unoszę do góry. Daje mi to możliwość szybkiego wybicia, ale także i wycofania. Jeżeli zobaczymy teraz na tułów, to co chcę zrobić, to lekko ściągnąć ręce do wewnątrz oraz lekko ściągam tułów, robię takiego kucura. Okay? Czyli nie jestem totalnie wyprostowany, ponieważ znowuż zabiera mi to mobilność. A więc chowam się. Jeżeli chodzi o ręce, ściągam je bardziej do wewnątrz, tak aby one chroniły żebra. Chociaż często, gdy się poruszam, moja przednia ręka wychodzi do przodu. Zwracam po prostu uwagę na to, czy ktoś mi nie wchodzi w nogi i staram się kontrolować go tutaj na tym dystansie. Głowa jest lekko pochylona, barki schowane do wewnątrz. To jest moja baza. Ok, kolejny etap to zrobienie testu dla naszej pozycji walki. Zakładam, że już wiesz, w jaki sposób się ustawiasz, jak trzymasz ręce, jak trzymasz nogi, jak się poruszasz. To, co zrobimy sobie teraz, to przetestujemy naszą pozycję w oparciu o takie bardzo proste 3 elementy. Pierwszy element to będzie moment, w którym Twój partner stanie w pozycji walki. On się w tym momencie na razie nie rusza, natomiast Ty przyjmujesz swoją pozycję walki, tą, którą sobie opracowałeś i sprawdzasz, czy z tej pozycji jesteś w stanie zadawać uderzenia zarówno przednią, jak i tylną ręką oraz czy jesteś w stanie kopać zarówno przednią, jak i tylną nogą oraz czy nie sprawia Ci to problemu. Drugi etap, który za chwilę pokażę, to będzie etap, w którym robisz dokładnie to samo, ale Twój partner zaczyna się przemieszczać.
skraca dystans względem ciebie, lekko się cofa, schodzi na boki. Ty kontroluj swoją pozycję i sprawdzaj, czy nadal jesteś w stanie go sięgać. Trzeci etap to etap, w którym partner porusza się dokładnie w ten sam sposób, także zmienia pozycję, ale zadaje ci także swoje jakieś pojedyncze uderzenia. Sprawdzaj, czy jesteś w stanie się bronić zarówno przednią, jak i tylną ręką oraz przednią, jak i tylną nogą. I w oparciu o tę bazę, o ten basic, masz takie wstępne ustawienie dla twojej własnej prawidłowej pozycji walki.